Witam serdecznie na kolejnym vlogu z informacjami, co tam w trawie piszczy z Sokołem 1000. Mam kolejne filmy z odbudowy, z remontu mojego silnika, więc za chwilę sobie to wszystko zobaczymy i też wam powiem, co tutaj jeszcze się dzieje, bo na ostatniego mojego shorta ze skórą, z prośbą właśnie o taką skórę, bo chcę oprzeć sobie starą skórą siedzenie sokołowe. Po prostu bardzo, bardzo duży odzew. Także dziękuję wam ślicznie. Jedną skórę mam, więc zaraz sobie rozpakujemy, czy to będzie pasowało. I pogadamy sobie, co tam dalej. Życzę miłego seansu. Lecimy. Cześć Marcin, co się dzieje dzisiaj? Mamy parę zajęć w planach odnośnie Sokoła. Co jest zrobione, to pokazywałem ostatnio, tą szpilkę do magistrali olejowej. Mamy wykonane też resztę śrub łączących karter silnika zgodnie z oryginałem, czyli są to śruby dorobione według tych starych, identyczne z tym, co tutaj było oryginalnie. One zostały pooksydowane i zabezpieczone antykorozyjnie, więc są to nowe śruby zgodne z tym, co tutaj powinno być. Więc będziemy sobie na tym mogli składać silnik, a nie na czymś takim, co tutaj było, bo tu są w ogóle jakieś spawane co po niektóre szpilki, zaklepywane śruby, inne cuda na kiju, pozrywane są te gwinty, w większości poprzeciągane. To takie zakładanie na siłę czegoś takiego to jest bez sensu, więc no, to odpuszczamy ten temat. Także wszystkie śruby silnika będą nowe. Te już pokazywałem ostatnio, więc nie będę znowu o nich mówił. Mamy wykonane też cały zestaw wykonany nowych nakrętek na cylindry, mocujących cylindry do karteru silnika, ponieważ no, tak samo Twoje oryginalne nakrętki no, są już w tak złym stanie, że no, bez sensu jest to zakładać, to sobie można na półkę wrzucić i tyle. Nie będziemy, tym bardziej, że nie ma kompletu, bo tam 3 bodajże są inne, już późniejsze, założone, niskie w ogóle i też objechane, więc no, tu była katastrofa w tym silniku, jeżeli chodzi o połączenia. W tej chwili mamy już to wszystko praktycznie na nowych szpilkach i nowych nakrętkach, tak żeby nam to mogło ładnie trzymać, więc te połączenia będą działać. Będzie to jak nowe, nie będzie z tym problemu, że coś się będzie luzowało. Więc no tak, oczywiście będziemy jeszcze musieli dorobić inne mocowania, tak jak skrzynia, kapa sprzęgłowa, ale no na razie skupiamy się na silniku, więc coś znowu jest do przodu. Teraz będziemy się zajmowali przeróbką uszczelnienia wałka znawczego, ponieważ oryginalnie w Sokole jest to uszczelniane filcem. To nie zdaje egzaminu, zawsze stamtąd lubi cieknąć, więc no nie ma sensu się przy tym upierać, bo dzisiaj nam już technologia pozwala zastosować nowożytny zimmering z odrzutnikiem, który będzie tutaj świetnie się sprawdzał i będzie sucho, więc po prostu musimy to rozfrezować tutaj od wewnętrznej strony, ten jeden pierścień usunąć i wtedy będzie tu możliwość zainstalowania zimmeringa, jak już powiedziałem, i to wszystko będzie super, będzie działać. Plan na dziś to jest jeszcze zajęcie się pompą olejową, bo tu niestety jest też słabo. Ktoś zniszczył tą pompę i pytanie, czy da się to uratować, bo jest tutaj zaślepiony kanał, który doprowadza pod ciśnieniem olej właśnie do głównego czopa, czyli do tego naszego połączenia, które tutaj regenerowaliśmy, jako że on sobie już to zaspawał, zaślepił tutaj, no to zaślepił to również tutaj i koniec. No, jest to zalutowane, mam nadzieję, że uda się to rozwiercić i udrożnić ten kanał, że nic w środku tam nie jest, że tak powiem, zablokowane. To się okaże się też, w jakim stanie technicznym jest ta pompa, bo tego nie wiemy. Trzeba ją do końca teraz rozebrać, umyć i zweryfikować. Więc to jest też zajęcie na dziś, a żebyśmy mogli z tym wszystkim jakoś tam brnąć do przodu. No i tyle. Także pozdrawiam, będę meldował. No, cześć Marcin, będziemy dzisiaj się zajmowali dorabianiem śrub według oryginału, śrub do kapy sprzęgłowej.
No tu jedna się zachowała, może dwie. Reszta jest nieoryginalna bądź zniszczona, więc no tak samo jak we wszystkim. Więc dorabiamy tutaj śruby, zestaw śrub o różnej długości, tak jak to było oryginalnie, do tego połączenia, czyli do obudowy skrzyni, tak? Te, które trzymają nam dekiel. Będziemy dorabiali też kilka szpilek do śrub, nie szpilek, do głowicy, ponieważ no też niektóre są za słabe i taka jest decyzja, że no te, które się da, to zostawiamy, natomiast jak już są takie jak ta, przegnite, krzywe i poniszczone, no to sobie to odpuszczamy, bo to sensu nie ma. Więc wybierzemy te, które są akceptowalne do założenia. No tu dość dużo uda się ich uratować, natomiast no niektóre po prostu nie. Podkładki wiadomo, że nowe, jak już mówiłem kiedyś, natomiast dorobimy kilka sztuk też śrub głowic. I to będzie praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o dorabianie śrub. Tak mam bynajmniej nadzieję taką. No i tyle. Dzisiaj jeszcze będę chciał się zająć. Dzisiaj jeszcze będę chciał się zająć pompą, bo wciąż nie ma na to czasu, bo są inne zajęcia. No i tak, jeszcze czym się dziś będziemy zajmowali, będziemy dorabiali ten kruciec, o którym mówiłem już kiedyś, że jest to zniszczone, to jest tak skorodowane, że szczelne nie będzie. Silnik nie będzie na tym mógł pracować poprawnie. Trzeba rozebrać, zweryfikować stan tych uszczelnień tutaj, to jest ważna rzecz. Tu są takie stożkowe połączenia na śrubunku. A tutaj będziemy musieli dorobić ten kruciec i go tutaj wspawać, żeby to było po prostu nowe i szczelne, więc to jest też plan na najbliższy czas. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje? Przygotowujemy się do spawania kolektora dolotowego, czyli mamy odciętą tą starą, skorodowaną część, w którym to się łączy z gaźnikiem, więc mamy nowy kruciec dotoczony. Przyspawamy to sobie tutaj zaraz tigiem, no i później wyszlifujemy, że nie będzie nic widać tutaj śladu. Podrapiemy to tak fryzikiem też, żeby to wyglądało na nierówne, tak jak to było oryginalnie, no i zamaskujemy to korozją, farbą i tak dalej, że nie będzie tego widać, że to jest spawane, łączone, więc tyle, no a powierzchnia będzie jak nowa, więc będzie działać, będzie uratowany. Pozdrawiam. Dobrze, kruciec mamy dospawany do kolektora. Jest to z lekkim nadatkiem pod wyszlifowanie. Wiadomo, żeby nam to wyszło tutaj na płasko. W środku jest grań przetopu, równa, ładna. Widać wszystko, że 100% będzie to szczelne, więc lekko tam szlifniemy tą grań, ale jest wszędzie równo, więc no, wiemy, że to będzie działać. Wyszlifujemy to z zewnątrz też i tyle. Kolektor będzie uratowany. No tak, co się dzieje? Mamy pospawany, skończony kolektor. Polakierowany w tym miejscu, gdzie to było spawane, więc nie będzie się rzucać w oczy. W środku został wyszczotkowany szczotką. W środku tutaj jest ta grań przetopu też zrównana, że no praktycznie nic nie widać, gdzie to było łączone. Wygląda to jak oryginalny element, więc no tyle. Mamy tutaj powierzchnię, jak widziałeś, teraz idealną, więc to będzie szczelne 100%. Tu mamy wyczyszczone te połączenia, na które wchodzą, jak już wcześniej pokazywałem, nasze nowe uszczelnienia stożkowe, mosiężne, nakrętki oryginalne, wyczyszczone w środku. Na szczęście gwinty są sprawne, więc tu no, te elementy zostają, bo to lubi być bardzo często poniszczone, więc kolektor mamy przygotowany do montażu. To jest kolejny element, który jest z głowy w tym momencie. Pozdrawiam. No cześć Marcin, co się teraz dzieje? Skupiamy się na Twojej lampie przedniej oryginalnej. No i tak, wszystkie styki są tutaj poczyszczone. Te, które były wypalone czy nadpalone połączenia niedziałające, no to są polutowane. Tu jest wymieniona sprężyna, ponieważ no, była w kawałkach już i ten pierścień tutaj no, nie dociskał z taką siłą, z jaką miał dociskać, więc nie chciało to działać po prostu ta stacyjka. Więc no, czyszczenie, drimelkowanie, lutowanie, no i taka praca modelarska, jak zawsze, no, przy takich rzeczach to jest absolutnie normalne, natomiast no, lampa rokuje na to, że no, będzie działać normalnie, bo jakichś większych uszkodzeń nie ma.
Nie czyścimy tu odbuśnika, broń Boże, nic takiego. No, do takiej aplikacji, jak budujemy, to musi to być, wiesz, pożółkłe, stare, no to jest oczywiste. Trzeba wymienić w tym momencie żarówki, no bo to też jest oczywiste. Poczyścić styki tutaj, no bo to wszystko jest no zacznie działać, skorodowane i tak dalej, więc mechanicznie trzeba jeszcze podginać te sprężynki, żeby ten docisk był poprawny. No i mechanicznie lampa będzie zrobiona. Wymieniamy linkę oczywiście od zmieniacza świateł krótkich, długich, no bo to też trzeba zrobić i tutaj też trzeba poczyścić te wszystkie styki, żeby tę lampę odnowić, żeby no po prostu chciało to działać jak ma działać, więc to jest też zajęcie na dziś. No mówię, prace modelarskie, ale tak to wygląda, to też zrobić trzeba. Pozdrawiam. Dobrze, mamy złożony kolektor, założony jest gaźnik na niego, wszystko się ładnie schodzi, no nie dociskam teraz do końca tego, bo po co, natomiast wchodzi to ciasno, więc wiemy, że nie będzie stąd sobie brał powietrza, gdzie nie ma brać. No i tak, no gaźnik później też jakoś tam delikatnie podstarzymy, żeby tak nie świecił nowością. No i tyle, kolektor jest złożony, nakrętki są założone, wsadzone te pierścienie, więc to jest gotowe do montażu. Jako już cały gotowy układ. Cześć Marcin, co się dzieje? Robimy pompę, zabieramy się za pompę oleju. W Twoim Sokole rozebrana jest, śmierdzi z tego niesamowicie, no bo tu wszędzie jest stary, skisły olej, no wiadoma rzecz, że to sobie stało kilkadziesiąt lat, no i musi tak być. Pierwsza rzecz, nie ma jednej sprężynki, mamy takie sprężynki u siebie dorobione do tych pomp od tych kulkowych zaworków, które są tutaj w tej głowicy. Tu są gniazda, które trzeba po umyciu zweryfikować, jak te stożki tam wyglądają, czy to połączenie jest szczelne, czy nie, bo jak coś, to trzeba będzie te stożki obrabiać na nowo. To przeważnie to ma miejsce, bo inaczej ten układ nie działa. Najważniejszą rzeczą jest korpus tej pompy i stan cylinderków tutaj. Jak to umyjemy, to zaczniemy mierzyć, jak wyglądają te cylinderki, czy tam jest owalizacja, czy są stożki, czy są one powycierane, czy nie. Tłoczki nie wyglądają jakoś źle, też je zmierzymy śrubą mikrometryczną. Czy są powycierane, czy nie, to się okaże. No tak, żeby ten układ mógł działać. To jest sekcja powrotna, sekcja tłocząca. No i tyle. Trzeba najpierw teraz, przed tym wszystkim, zanim zacznę ją myć, bo ja ją umyję najpierw w zwykłej myjce, a później do ultradźwięku to dam, żeby to no, odpuściło wszystko. Natomiast najpierw muszę odblokować ten otwór tutaj zaślepiony, tak? Główny otwór właśnie smarowania ciśnieniowego. To mi wygląda na jakiś kołek zrobiony ze śruby, bo tutaj widzisz, jest kształt w środku taki przypominający łeb, no koniec gwintu śruby. I ktoś najprawdopodobniej zrobił to tak, że po prostu wbił tu śrubę, otwierając ten otwór na większy i go zalutował, na koniec zabezpieczył w ten sposób. Tak to wygląda. Lub jest to śruba stalowa, tak po prostu rozklepana, też tak być może. No nic, no trzeba to usunąć, zrobić tutaj powierzchnię, żeby to było szczelne, bo to jest ważne. Do tego przyłącza, gdzie już wchodzą rurki olejowe. No i tak, no to jest początek dopiero przygody. Zabieramy się za pomiary, za czyszczenie i dam znać. No, także widzieliście, tam już odbudowa leci, silnik już jest prawie kompletny. Ja już tutaj mam więcej tych materiałów, bo tam co chwilę coś do mnie spływa, ale też nie chcę tego dawać wszystko naraz, żeby nie było za dużo, żeby nie było za długo. Ale już widać, powiem wam, koniec tej epopei. Motocykl będzie fajnie postarzony i będzie wyglądał no tak jak ja lubię, moim zdaniem rewelacyjnie, no ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ważne, żeby mi się podobał. O, i tutaj mamy skórę od kolegi. Zaraz. Grzesiu, widziałeś? Przyszła skóra. Zobacz, bo to jest właśnie z jakiegoś spawalniczego fartucha. O. No, stara skóra. Giętka, jest dosyć gruba, no i powinno... Tam oczywiście niektórzy znawcy pisali, że przecież można w drugą stronę, no ale to jak jest w drugą stronę, to też brakuje, więc to nie jest tak, że
Oczywiście niektórzy wszystko wiedzą lepiej. No, i to jest super, bo potrzebowałem takiego coś koło 50×50 i wtedy to tutaj sobie... O, to jest taki naciąg, to jest kopiowane z rozwiązanie z Indiana. Ale super, to już mogę z tym pojechać do kolegi Siwego i będziemy działać. Ale wezmę te dwa. No tamten jest ładny, widać, że ten fartuch nie był używany, no ale to się... Zobacz, Grzesiu. Tu jest skóra, nie? Skóra z kangura stara. Kurczę. Nie, to był kawałek chyba właśnie fartucha takiego kowalskiego albo... No, jest odpowiednia grubość. Fajnie, no i to jest, powiem wam, że dziękuję za to wszystko, za tą każdą aktywność, za to, że tu śledzicie, obserwujecie, udostępniacie. Dużo osób to ogląda, bo tam patrzę, że łącznie na wszystkich tych socjalach ponad około 20 milionów wyświetleń jest. No, Co? tak mało? Miesięcznie. To jest ogromna ilość, panie. Ty, a nie chciałeś nowej założyć? Nowa by była fajniejsza. Nie, no właśnie wszyscy robią sokoły na nowe, bo nie ma No, starych. nowych to jest, wiesz, nówka. A nowy to... Sylwester Szwedzik, Połczyn Zdrój. Zobacz, co dostałem od Sylwestra Szwedzika. Czy się żartuje z tą nową? Grzegorz, nic nie wiesz, ty żartujesz. Nigdy nie wiadomo, kiedy Grzegorz żartuje, a kiedy mówi prawdę. Świecę dostałem, zobacz, przyszła jakaś paczka, a ja chyba nic nie zamawiałem. Iskra. M75, nówki. O kurczę. Do mojej kolekcji świecowej. Super, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. A, bo tam ostatnio tęczę, ja nie wiem, czy ciebie tutaj widać, no. Nie, to lepiej jakby nie było widać. No, muszę zobaczyć, o, jest podgląd? Jest Grzegorz na wizji? Czekaj, o, chciałem ci to dać, bo Szreku mi ty lubisz kolę, to masz tabliczkę z kolą. O, bardzo ci dziękuję. Tabliczkę z kolą, a i zobacz co jeszcze dostałem. O, w sklepie są Dostałeś takie naklejki? naklejki z sokołem, dostałem i koszulki już też są w sklepie, motozloty.com. Ale tu dostałem, zobacz, jakąś taką gazetkę 55 rok. Gdzieś? O, i to już do szafy. Ale tutaj jest fajnie, bo tutaj było, widziałem, że jakieś, o, tu są motorowary. Ale są fajne reklamy. Reklamy. To jest Puch na przykład się reklamuje. Czekajcie. O, matko, co? No. Zobaczymy sobie. BP. Widziałeś jaka reklama BP? Zima, lato. I to nie wiem, to ktoś z widzów zostawił u Krzysia na targu na torach. Taką gazetkę. Ale fajnie. Zaraz wam pokażę, co tam jeszcze zrobiliśmy, bo wczoraj udało się podświetlić gablotę. Czekaj, coś tu jeszcze jest? O, program telewizyjny jest, zobacz. Mógłbyś zobaczyć, co tutaj... A nie, co to grają? jest? Dodge? Chevrolet? O, nie, to jaki program telewizyjny? Nie, to nie wiem, co to jest. Ogłoszenia. Ja nie potrafię w obcych językach. O, NSU Quick. Silver Pilen. No, cieszę się, że ten sokół jakby powstaje. Rex. Jest to takich motocyklowych trochę. A ostatnio widziałem, bo zaczynam tak, mam tą. Czekajcie, przeglądniemy to sobie tylko do końca. O, tu jakieś KLG świece, zobacz. Reklamują. Fajnie, że takie rzeczy jeszcze się gdzieś uchowały, nie? No, o. Dużo ludzi wyrzuca. Kaski, patrz. Reklama kasków. Google. A to jest szanówka. No, oglądałem, słuchajcie, bo zaczynam nadrabiać czas i oglądam, czytam Automobilistę, a tam właśnie jest WL-ka taka fajna w Patynie i restaurowana. No ja tam i dałem takiego posta właśnie, że no mi szkoda po prostu jak jest ta patyna, ja idę w drugą stronę, lepiej jakby już stworzyć, żeby było to, no ja lubię po prostu jak coś jest stare, nie? Takie wyciągnięte. Nie każdy to lubi. Niektórzy lubią takie, że jest wymuckane, pomalowane,
A ja lubię stare, ale to podejdziemy sobie może tam do moich WL-ek. Bo jedna WL-ka, którą kupiłem, ktoś oryginalne fanty po prostu potraktował piaskowaniem i już nie dało się zatrzymać. Tutaj ta była wypiaskowana i ona wygląda, o, jak ktoś nie kuma czaczy, to mówi, o, ta jest super, a to kiedy tu zaczniesz remont tego? Ale nie patrzą, że tutaj remont jest zrobiony mechaniczny, a tylko powłoki jakby są zachowane stare. I taki remont jest jakby trudniejszy do przeprowadzenia i takich motocykli jest mniej. No bo to tak jak WS-ki, z każdym rokiem coraz więcej osób nieświadomych wrzuca to do piasku, malowanie, cynkowanie, chromowanie i będzie wymuskana. No i dobrze, no jeżeli jest jakaś tam całkiem zniszczona, to tak, ale jeżeli mamy w ładnym stanie zachowania, no to moim zdaniem to jest po prostu niszczenie oryginalnych artefaktów. I tak to wygląda. No, całe szczęście jakby u mnie się nie... Mam poczucie własnej wartości dosyć wysokie i nie muszę słyszeć cały czas jakby takiego doceniania i oceniania, że bo ktoś się może, czasami się można załamać, nie? Jak tutaj, nie wiem, powiedzmy wydam teraz na remont Sokoła bardzo dużo pieniędzy, tak? A nie odmalowuję go, on nie będzie się świecił, on nie będzie jak nowy z fabryki, tylko będzie po prostu stary, jak znaleziony gdzieś w szopie, więc myślę, że w tą stronę to już lepiej, nie? No i gorzej trochę postarzyć, no ale w ogóle... Aj, dobra, zamotałem się. Zamotałem się, Grzegorzu, w tym wszystkim. Nie nadaje się do pisania przemówień. Co? Co? Jeszcze raz, bo... Aj, czekaj, co? O, zmieniłem teraz ilość klatek i już nie mruga. Ale teraz jakiś jest taki pasek. No, a tu wam pokażę moją gablotę. Właśnie z różnymi starymi fantami. No, do kiedyś kupiłem na targu na torach. Takiego fanta. O, tu mam jakiś rajd katyński, jakieś takie różne rzeczy. No, ale z góry też trzeba by przynieść, bo u góry mamy dużo. A tu wczoraj rozpakowywaliśmy Harley'a, ale to będzie filmik, był live i będzie filmik dopiero za jakąś chwilę. I co, Grzegorz będzie w Poznaniu. Aha, i tutaj jeszcze tę drugą też podłączyłem, gablotę, także się świeci jak włączamy światło. Tutaj kilka rzeczy na razie położyłem, a się szykujemy właśnie na Motobazar. A właśnie, Motobazar w Poznaniu. Motobazar Poznań już jest w tą niedzielę. Zaraz muszę nakręcić jakiegoś shorta, więc jak już będziecie to oglądać, to już pewnie będzie short z informacją, że są bilety do wygrania, więc tam skomentujcie, jak macie ochotę i będziemy tam ze stoiskiem, będzie się można spotkać, będzie pewnie jakiś live, coś tam się będzie działo. No bo robimy teraz te elektryki różne, to wiesz, takie małe puszki wziąłem i one po 3 zł chyba, czy po 4. A wiesz, tak żeby przewody nie... Nie, no dobrze. Takie gniazdka, nie? Jak podłączamy jakiś jeden. I zaraz jeszcze ten prąd pociągnę do... i tamtą puszkę musimy jedną zmienić białą, która jest pełna. A kupiłem takie większe puszki czarne. No. Nie rzucające się w Fajne, oczy. malutkie na drobny przewód, nie? No, czasami jakieś łączenie jest tak, żeby... Nawet jak lampy, nie? Tych lamp tutaj jest miliony. No dobrze. Dobrze, że mamy fotowoltaikę, bo tutaj te wszystkie światła to by nas zjadły. Tu przygotowałem już jedną skrzynkę na różne jakieś licytacje. Tutaj też tą lampę do Sokoła, którą mam też Boscha replikę. Udało mi się kupić oryginalną, więc to idzie do sprzedania razem z przełącznikiem. Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam. I szukam takiej trąbki, tylko starej. Ja tu mam jakąś taką, kiedyś kupiłem gdzieś, tutaj mam przy SHLC. No a teraz by się przydała do Sokoła właśnie jakaś coś takiego starego, więc może gdzieś tam u was leży, może gdzieś właśnie czeka
Szukam też starego lusterka. Jakby ktoś miał jakieś lusterko takie jakieś przedwojenne, to nie do Sokoła, ale obojętnie jakieś takie po prostu stare z epoki, to chętnie nabędę. Będę teraz też w Łodzi właśnie szukał tego. No i może się uda znaleźć. Co tam jeszcze? No przez to, że też ten Sokół pochłania olbrzymie ilości funduszy, zdecydowałem się, że sprzedam oryginalny, mam taki Nosa z przebiegiem 0 licznik i on już się sprzedał. Jeszcze mam jeszcze jeden licznik taki z używki i on jest też do sprzedania. Licznik ten chyba szóstkę by musiał kosztować. Tamten oryginalny się sprzedał za dychę. Tutaj mam jeszcze w replice. Mam jeszcze jakieś gaźniki, puszki. No jest tutaj tego sprzętu. Właśnie ktoś się pytał ostatnio o tą. To też tu mam jakąś podstawę konsoli. No jest tego złomu. Ja uwielbiam takie stare przedmioty, więc to sobie tych mam. Filtrów mam chyba z 6 czy 7. No ale to jest dobra inwestycja teoretycznie, tylko czasami lepiej może to zamienić na coś innego. I tu mam silnik też w super stanie, on jest w częściach, ale jest naprawdę rewelacyjny materiał na motocykl. I no teoretycznie może też to bym sprzedał. I tutaj mam po remoncie też silnik, jakby ktoś szukał. Już gotowy, zrobiony silnik do WL-ki. To jest taka możliwość. Z tym się zastanawiam, czy jakby tutaj nie zrobić właśnie jakiegoś, bo tu był oryginalnie przód chyba do ODMZ-y. I tak sobie myślałem, jakby to zrobić też na jakiegoś chopera właśnie. Tylko takie rzeczy jak to, no to trzeba by wywalić, myślę, bo to jest... No to szpeci, tak samo jak tutaj to koło, ale może by z tego wyszedł jakiś chopper kiedyś. Patrzcie, jeszcze jedna informacja. Tutaj jeden z widzów przywiózł mi siedzenie do Junaka. Ściągnął kiedyś to siedzenie, bo przerobił Junaka na chopera i takie siedzenie mu zostało. I ja sobie od kolegi odkupiłem to siedzenie fajne. Chociaż nie wiem, czy będę zmieniał, bo tutaj też jest w sumie fajne. W tym moim Janku. Tak to sobie wygląda. Dobra, ja się na dzisiaj z wami żegnam. Jutro piątek, jutro pewnie coś też wejdzie, no bo mam tego materiału sporo. Może jutro będzie właśnie ten Harley niespodzianka, który żeśmy wczoraj odpakowywali. I co tam jeszcze? Będą z garażu jakieś materiały, no i za chwilę będą też materiały z bazaru właśnie w Poznaniu pewnie, więc pojawią się znowu ceny motocykli i takich rzeczy. Tu jeszcze czekajcie, tutaj mam oryginalne do Sokoła te IS świece nówki, więc może te świece też wkręcę do mojego Sokoła. No i planuję też, żeby live będzie leciał chyba, bo jadę właśnie do Krzeszowa w piątek, jadę Harley'em, tutaj go sobie przygotowuję, więc prawdopodobnie może uda mi się tego live'a odpalić i będziemy mogli sobie tam może nie tyle pogadać, co pokontemplować razem jazdę. Jadę tym moim CVO, założyłem sobie tutaj nawigację. Teraz jeszcze założę sobie gniazdko takie na 12V na USB, żeby tu w razie czego podłączyć sobie telefon, podładować, czy kamerę. I tak to wygląda. Jeszcze tutaj jedna rzecz. Masa jakichś zaległych rzeczy, które... To dostałem w łebie od kolegi. Robi takie gipsowe odlewy Harley'a. Jakby ktoś coś takiego chciał, to można tam mam gdzieś namiar. Mogę dać, chyba to około, nie wiem, 200 albo 250 zł kosztuje. Taki duży gipsowy odlew Harley'owy. A ty co, kończysz na ten? Naszywki będą też? Masakra. Ty to wrzucałeś, tak? Ty wrzuciłeś chyba na web, jak żeśmy jechali, nie? No to wszystko przemieszane jest, nie? No już... Ogarnąłeś trochę? No trochę ogarnąłem, nie? To będzie do dodania. Niektóre do dodania. Ale nie, to już jest na stronie to możesz wziąć, bo to było wszystko wyjęte z tego. Ale to co od Tomka dodawałeś? Ale Tomek nie przywiózł szarf.
On tylko przywiózł Czyli duże ty naszywki. wziąłeś wszystkie te... Tak, grube? ja wziąłem całą tą. O kurczę, dobra. Wziąłem skrzynkę tego i pyk i... No dobra, to nam ułatwi. Mówię, Rysiek. No. Ty, i sedes jest, o. Boże, jakie fajne sedesy. O, mogliśmy, jak sedes był, mogłem naszywki sprzedawać po 100. No, z podpisem. Z podpisem. Kurde, no myślisz, żeby nie poszły? Na pewno by poszły, no. Musimy coś na przyszły rok pomyśleć. No, dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.